nie jest to ta robota wymagająca jakichś wysokich kwalifikacji. No de facto każdy to może robić, tak? Ja właśnie mówię o tych prostych pracach, takich zwykłych, które muszą być wykonane, a które de facto może wykonać każdy. Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj postanowiłem troszeczkę dać Wam odetchnąć od tych aferek, sensacji powodziowych, bo w ostatnim czasie tylko o tym mówiłem. Także tak dla odmiany dzisiaj na luzie, bez nerwów, pełen luz, chill out, utopia. Dzisiaj będzie o Andrzeju, bo jak wiecie, Andrzej zawsze humor poprawi. Moi kochani, jak pewnie też już się dowiedzieliście, to nie jest żadna nowość, że opakowanie po budyniu Kaczyńskiego raczył odwiedzić tereny powodziowe. Andrzej ubrał swój strój à la Rambo Pierwsza Krew, przystroił swoją twarz jedną ze swoich wielu wyćwiczonych min, tym razem zatroskany ojciec narodu, i przybył na tereny pozalewowe. Ale pytanie, dlaczego on tam przybył? Dlaczego nagle zmienił zdanie? Otóż, moi drodzy, Andrzej postanowił przybyć na te tereny, odwiedzić, wesprzeć swoją osobą, oczywiście mówię to tak sarkastycznie, ludzi dotkniętych tragedią, bo Trump, delikatnie mówiąc, puścił naszego Andrzeja na drzewo, odwołał spotkanie w Pensylwanii. No, informację tą przekazała osoba sztabu amerykańskiego polityka. Przyczyn nie podano, choć można się domyślać, jakie to były przyczyny. Oh, Mr. President Trump, welcome. Przyleciałem jak najszybciej się dało, teraz w Polsce mamy Big Water. Jestem tu, by cię wesprzeć. My friends. Słyszałem, że mówisz, że nie lubisz Donalda, prawda to? Ale chodziło o Rudego, o kurwa, znaczy o Tuska. W porządku, Andrew, zaraz ci pokażę, co jest do roboty. Wziąłem ze sobą paru kolegów do pomocy. Świetnie. Witam panowie, na czym panowie się znają? To jest Marcin. Marcin zna się świetnie na komputerze. Andrzej, spokojnie ogarnę to sam. Proszę szefie, niech szef pójdzie przodem. Kurwa, ale ludzi. I wszyscy przyszli mnie tu przywitać. Zajebiście. Tu przynajmniej potrafią docenić człowieka. Dzień dobry, to jest Andrew. Andrew przyjechał z Poland i będzie wam pomagał roznosić ulotki wyborcze, a ci dwaj za mną będą rozdawać hamburgery. Andrew przyjechał, by nas wesprzeć. Kiedyś rozdawał kanapki na Śląsku i uznałem, że trzeba jego talent dobrze zagospodarować. Dziękuję za zaufanie, Donald. Trochę debil, ale w sercu to naprawdę dobry człowiek. Andrew to jest przyszłość. On się cały czas uczy. Nic mądrego nie ma do powiedzenia, ale ma świetną mimikę twarzy. Powiedziałem mu, żeby nic nie mówił, tylko się uśmiechał. I sprawiał wrażenie, że rozumie. Wystarczy na niego spojrzeć. Jest w tym naprawdę dobry. A teraz musimy iść, bo ulotki się same nie rozniosą. Come on, Andrew. Także, moi drodzy, Trump zrezygnował ze spotkania w tej amerykańskiej Częstochowie z budyniem Kaczyńskiego, bardziej opakowaniem po budyniu Kaczyńskiego, ale za to miał czas i chęć zagrać sobie w niedzielę partyjkę golfa z innym Andrzejem Gołotą. Tutaj tak naprawdę w Stanach walka idzie o głosy Polonii w Pensylwanii. I doradkom, chyba tak to się nazywa, nie wiem, jeśli przekręciłem, przepraszam, doradcom Donalda Trumpa, teraz to dałem plamę, doradcom Donalda Trumpa musiało wyjść jakimś algorytmem, że jednak Gołota jest popularniejszy i mniej negatywnie wpłynie na kampanię Trumpa niż sam Duda. Wielki przyjaciel, przecież Duda i Trump, pamiętajcie, są wielkimi przyjaciółmi, przynajmniej tak Duda twierdzi.
Moi drodzy, to jak pewnie wiecie doskonale, bo to nie jest też żadną tajemnicą, że Duda starał się usilnie o uzyskanie możliwości oddania hołdu Trumpowi na amerykańskiej ziemi. Trump olał z tego powodu, Duda olał z tego powodu z góry na dół powódź, tragedię tysięcy Polaków, a z kolei Trump z góry na dół olał Dudę. No, tutaj się potwierdza powiedzenie, że karma to suka. Robota, no ale tą taką zwykłą, prostą robotę w postaci uprzątnięcia szlamu, posprzątania, krótko mówiąc, i przygotowania tych obiektów do odsuszenia ich, no nie jest to robota wymagająca jakichś wysokich kwalifikacji. No de facto każdy to może robić, tak? Dlatego pytam o tych wolontariuszy. No ale skoro się odnalazł nasz Andrzejek, może by zmobilizował na przykład, skoro już pojechał do tych powodzian, może by zmobilizował na przykład gościa od Reds is Bad, tego patrioty, który okradał Polaków, żeby no na przykład to, co ukradł, przekazał powodzianom. Po zarobieniem głupich min mógłby na przykład naprawdę na coś się przydać. No bo wiecie, że Andrzej ma cały wachlarz min przystosowanych do danej sytuacji. Na przykład tutaj na tej fotografii możecie zauważyć zatroskaną bardzo twarz. Strój do zadań specjalnych oczywiście nie miał swojego zielonego wodoodpornego płaszcza typu Rambo pierwsza krew, no ale miał strój do zadań specjalnych, no i oczywiście chód samca alfa. Także no tutaj się dostosował do sytuacji, pokazał zatroskanego, odpowiednio ubranego, no i ten pewny krok przywódcy głowy państwa, który jest zatroskany o los biednych poddanych. No i moi drodzy, jak to przystało na naszego Budynia, oczywiście też musiał wygłosić swoje mądrości, no bo jakżeby inaczej. Duda, przebywając na terenach popowodziowych, stwierdził, że uwaga, idzie zima. No fakt. No nie wiem, czy jednak za 10 miesięcy tak naprawdę nie będzie mi tego gościa brak. To jest taka komiczno-tragiczna postać z komiczności, no nie trzeba się tłumaczyć, ale ten cały tragizm Dudy polega na tym, że jest tego kompletnie nieświadomy, no bo nie sądzę, żeby takiego głupka udawał. Duda te swoje pajacowanie uważa za pełnienie urzędu. I tutaj największym problemem będzie to, że jakby na to nie patrzeć, Duda radykalnie, masakrycznie obniżył rangę tego urzędu poniżej poziomu cyrku. Choć swoimi głupimi mimami może konkurować z Luisem de Funesem. To są miejscowości podgórskie, czy wręcz górskie. I tutaj za chwilę będzie zima. Tu za chwilę będą ujemne temperatury, będą przymrozki nocne. Tu już jest chłodno. No powiem wam, moi drodzy, że mieszkańcy Lądka Zdroju powinni być naprawdę bardzo wdzięczni Dudzie, że przyjechał i poinformował ich, kiedy tam się robi zimno, kiedy przychodzi zima. No wyobraźcie sobie, że gdyby ten zły Trump nie odwołał spotkania z Dudą, Duda by do nich nie przyjechał i nie poinformowałby ich, że niedługo będzie się robiło zimno, że niedługo będzie zima. No a tak
dzięki właśnie jego błyskotliwości, jego wszechstronnej wiedzy meteorologicznej, ci mieszkańcy będą uratowani, bo są już poinformowani, kiedy będzie zima, kiedy będzie się chłodno robiło. I no, musicie przyznać, że to naprawdę bardzo cenne i pomocne informacje. No i może się nie czepiajmy tych już dożynek. No, Duda jaki jest, taki jest, no ale nażarł się dożynkowego bigosu i po olaniu przez Trumpa postanowił jednak ruszyć dupę na te zalane, pozalewowe tereny. I za to ten cały plebs, poddani mu wierni, powinni bić mu pokłony i całować go po jego prezydenckich nóżkach za to, że raczył się zjawić na tych terenach pozalewowych i dać im cenne rady, wesprzeć ich swoją jakże oświeconą osobą. Moi drodzy, tak naprawdę to nikt z nas nie wie, od kiedy planował nasz rezydent właśnie odwiedzić te zalewowe tereny, bo być może my po nim tak jedziemy, a on już od dawna się szykował właśnie do wyjazdu. Miał wszystko w planach, po prostu chciał zaskoczyć na przykład Tuska, że nic tam nie robi, że go nie ma, że bumeluje. Może to po prostu było wszystko zamierzone i przemyślane perfekcyjnie. Każdy jego krok był krokiem perfekcyjnie zaplanowanym, bo jakby nie patrzeć, przecież doskonale wszyscy wiemy, już cała Polska się dowiedziała, że Duda ma kolejnego, któregoś tam z kolei bardzo cennego doradcę. No oczywiście nikt ani nic nie zastąpi Mastalerka, no bo Mastalerek to jest Mastalerek i Mastalerek będzie zawsze Mastalerkiem i czasami mam wrażenie, że Mastalerek jest nawet ważniejszy niż sam Duda, ale tak wspomniałem, Dudzie przybył nowy doradca, a raczej doradczyni. Otóż, moi drodzy, Beata Kępa. Biedna w tym eurokołchozie zarabiała marne grosze, więc Andrzej zresztą tam no, tyle wywalczyła dla Polski, jak wiecie. Beata aktywnie uczestniczyła we wszystkich radach Rady Europy, posiedzeniach Rady Europy i tyle wspaniałości od tej złej Unii Europejskiej dla nas wywalczyła, także powiedziała, że teraz jest gotowa na doradzanie naszemu Andrzejowi. No i są tego właśnie efekty, na przykład te nagłe zaskoczenie Tuska i Powodzian wizytą na terenach zalewowych. Jestem pewien, że pani Beata Tłuste Włosy alias plecaki dla dzieci z Aleppo, które nie dotarły, będzie cennym nabytkiem Pałacu Prezydenckiego i z całą pewnością będzie służyła no, nieocenionymi, trafnymi radami dla naszego Budynia. Tu, jak widzicie, na przykład na fotografii doradza Andrzejowi wybór kuchenki i pralki, którą sobie wziąć do pałacu, czy zakupić do pałacu. Być może, nie wiem, biednym rodzicom z Aleppo Beata to przekaże, tak jak dla dzieci z Aleppo plecaki, tornistry przekazywała. No jak widzicie, tutaj na tle sprzętu, no wysuszy się, wyczyści, będzie jak nowy, wyklepie, wymaluje. Panie, będziesz pan zadowolony. A tak na poważnie, kiedy Duda raczył się po tygodniu pojawić u Powodzian, robić swoje głupie miny. Także tak to, panie prezydencie, mniej więcej siły to są połowa wod, połowa wojska, tak.
popstrykać sobie zdjęcia, usprawiedliwiając się, że wcześniej nie przyjechał, bo nie chciał robić kłopotu, bo jak wiecie, Andrzej stwierdził, że wszystkie służby by musiały się nim zająć i on nie chciał ich odrywać od służby i ratowania ludzi, no bo nie to, że Duda ma swoich ochroniarzy, czy tam swoje służby do jego ochraniania. Nie, Duda jest tak ważnym człowiekiem, no to jest ważniejszy niż sam papież i sam prezydent. No bo czyżby z całego terenu zalewowego wszyscy strażacy, ratownicy, wojsko, wszystkie służby musiałyby się zjechać tam, gdzie jest Andrzej, bo Andrzej się pojawił i wszyscy musieliby się nim zajmować z racji pełnionego przez niego urzędu. I to jest nieistotne, bo co taki prezydent Czech? Prezydent Czech razem z mieszkańcami nosił piach, dary, paczki, pracował na wałach, a nasz rezydent pojechał z kępą, która znana jest z zapierdolenia plecaków dla dzieci z Aleppo. No, można by śmiało powiedzieć, jaka partia, taki prezydent. Nie wiem, czy mogę tu brzydko powiedzieć, może to przesylebuję wam. Dla mnie ten osobnik to taka kacza PiS. Da. No ale odhaczone był, zobaczył, zrobił sobie kilka fotek, zrobił kilka głupich min, ma do albumu kolejne zdjęcia, a to, że no i oczywiście spotykał się ze swoimi podwładnymi, którym łaskawie przywitał się, wsparł ich duchowo swoją osobą. Ci ludzie od razu poczuli się lepiej, poczuli się pewniej. Także Duda był, popstrykał zdjęcia, podał rękę i, moi drodzy, Trump nie chce, ja i tak pojadę do Stanów. No ale, moi drodzy, są rzeczy ważne i ważniejsze. Powodzia, nie powodzianami, ich tragedia to ich tragedia. No ale Andrzej został, wyobraźcie sobie, zaproszony do Stanów właśnie w Pensylwanii, do Lewiston, nie wiem, czy ja dobrze to wypowiadam, poprawcie mnie. Chodzi, no oczywiście, w Stanach Zjednoczonych został zaproszony do amerykańskiej Częstochowy, wyobraźcie sobie, tak. No to co może być ważniejszego niż amerykańska Częstochowa? Coś, co jest związane z Kościółkiem, a tym bardziej zaproszenie Dudy wystosował nie byle kto, bo Komitet Katyńsko-Smoleński. Więc no musicie sami przyznać, że no nie ma rzeczy ważniejszych niż właśnie to, ale po co on tam poleciał? To jest dobre pytanie i wam odpowiem. Otóż, moi drodzy, poleciał tam, aby odemknąć, mówię to specjalnie, otworzyć, no ale nazwijmy to odemknąć, taki sobie pomniczek, taka mini wersja schodów Kaczyńskiego, taki piękny niczym schody smoleńskie towarzysza Wuca w Warszawie na placu Piłsudskiego. No jak żeby nie jechać, jak żeby nie otworzyć, jak żeby nie nie wiem, reklamować swoją osobą, przecież no, jest prezydentem i on, no to są bardzo ważne rzeczy.
Także no tutaj co by tu dużo mówić, no pełen zachwyt, szacunek. Po prostu brak mi tchu, że Andrzej tak się poświęca, właśnie potrafi rozdzielić jakieś tam powodzie nic nieznaczące, jakieś tam tragedie, jakichś tam ludzi, którzy stracili dorobek swojego życia. Przecież to są pierdoły, to o tym nie warto mówić. Ale w amerykańskiej Częstochowie schody smoleńskie otworzyć, to jest wydarzenie. I tym powinien się prezydent, głowa państwa zajmować. Był na terenie zalewowym, powiedział swoje mądrości, powiedział, więc odwalcie się od Andrzeja. Ale mam, jak zawsze do was, muszę mieć choć jedno pytanie, żebyście mi powiedzieli. Moi drodzy, powiedzcie mi, być może wy będziecie znali odpowiedź na to pytanie, bo ja nie potrafię sobie na to pytanie odpowiedzieć, a nurtuje mnie to naprawdę. Powiedzcie mi, moi drodzy, ile musiałby wypić Kwaśniewski, by bredzić jak trzeźwy Duda? Bo być może się mylę, ale wydaje mi się, że Kwaśniewski bardziej z sensem mówił niż Duda na trzeźwo. No a z całą pewnością no nie ośmieszał się nawet tak po pijanemu jak Duda po trzeźwemu. No ale skoro już nasz Andriusza jest w Stanach, to mam dla was też jeszcze jednego newsa. Otóż nasz Andrzej też wystąpił na paradzie Piłsudskiego i wygłosił przemówienie do jakże mu wdzięcznego i szczęśliwego ludu Polonii amerykańskiej, która licznie się zebrała, by wysłuchać mądrych, sensownych słów, obejrzeć lico, nieskazitelne lico naszego prezydenta, jego przemowy, jego mądrości. Ludzie po prostu oniemieli, naprawdę powiem wam, oniemieli, gdy Duda przemawiał. Wszyscy byli w niebo wzięci, słuchając słów. No, można by powiedzieć, że spijali słowa z jego ust. I pewnie teraz każdy sobie myśli, Zbyszek sobie jaja z naszego prezydenta robi. Macie rację. Zresztą sami zobaczcie, bo żadne słowa nie oddadzą tego, co materiał filmowy właśnie, jak wspaniale Polonia amerykańska przywitała naszego rezydenta, jak wysłuchała jego przemówienia. Szanowni Państwo, ogromnie się cieszę, że mogę wraz z Państwem maszerować tutaj Piątą Aleją na Manhattanie w Nowym Jorku 86. Paradzie Puławskiego. Największym na świecie. I teraz już widzę te głosy, te komentarze, że to krzyczało lewactwo, tukiści, bodnarowcy, komuniści, putinowcy, zdrajcy, że to nie byli Polacy, bo prawdziwi Polacy pewnie byli tam w tej amerykańskiej Częstochowie pod tymi amerykańskimi schodami smoleńskimi, a lewactwo zebrało się, żeby zagłuszać jakże błogosławione słowa naszego Andrzeja. I mogę się założyć, że tak będą mówić, że to było Tusk. Nie, moi drodzy, to Tusk, ich na pewno Tusk przysłał na bank. Tusk przysłał ich tam, siedział właśnie, bo Tusk siedzi, jak wiecie, tam na tych terenach powodziowych, siedzi i knuje i pewnie Tusk wyknuł
właśnie żeby wysłać, zamiast pomagać ludziom potrzebującym, to Tusk, moi drodzy, na pewno to był Tusk, wysłał tych ludzi, żeby tam zagłuszali przemówienie Dudy. Tak było, mówię wam. Nie wiem, czy to dzięki Andrzejowi, czy nie, ale powiem wam, że no taką słoniową przysługę Duda chyba zrobił Trumpowi. No bo coraz więcej Polonii zaczyna głosować na Kamilę Harris. Słyszałem, to jest czarna komunistka. Też już takie teksty słyszałem. Także, a ci wszyscy, te 800 000 polskich mieszkańców Pensylwanii, to na pewno wysłańcy Tuska, których Tusk przesiedlił z terenów zalewowych do Ameryki, żeby głosowali na Kamilę Harris. Tak było. Mówię wam, są sprawdzone źródła, tak na pewno było i to wszystko jest ukartowane. Trump desperacko pozbył się naszego Dudusia, olał go, spławił, spuścił na drzewo. No ale mimo wszystko Duda przyjechał i tak czy siak podejrzewam, że to też jakoś tam wpłynie na wynik wyborów, ale jeszcze tak na koniec, jeszcze jedno moje takie rozważanie. Pozwólcie, że wam je przedstawię, że się z wami nim podzielę. Jak już wiecie, do spotkania Dudy z Trumpem nie dojdzie. Ale jeśli by doszło, no nie doszło tylko dlatego, że Trump Dudę spuścił na bambus, nie? Ale teraz hipotetycznie, gdyby doszło, czy byłoby to zdrada fundamentalnych i żywotnych interesów Polski? Czy zastanawialiście się nad tym? Według mnie tak. Można zrozumieć, że Duda jest niedorozwinięty zarówno politycznie, światopoglądowo, jak i mentalnie, ale czy nie rozumie, iż spotkanie z osobnikiem, który mówi o ludobójcy Putinie, mój przyjaciel, ja nie mówię, że Duda, tylko żebyście mnie tutaj dobrze zrozumieli, bo zaraz gównoburza się z tego zrobi. Mówię o spotkaniu Trumpa, czyli Trump mówi, że jest przyjacielem Putina. Duda mówi, że jest przyjacielem Trumpa, czyli takie grono przyjaciół. No i w debacie z Kamilą Harris, mówię tu o Trumpie, odmawia jej deklaracji, że życzy Ukrainie zwycięstwa w wojnie z Rosją i godzi w żywotne interesy Polski. Dla mnie jest to zdrada, taka klasyczna zdrada fundamentalnych interesów narodowych. Duda robi to z takich szczególnie niskich pobudek. Dlaczego? Bo Duda doskonale wie, że za 10 miesięcy czekają go poważne sprawy karne za odmowę przyjęcia przysięgi od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i liczy na zwycięstwo Trumpa, aby dostać od niego wsparcie lub ewentualny azyl. Przez całą prezydenturę zawsze wybierał taką prywatę, ale tutaj wybrał prywatę taką największą. Mówię tu o tym planowanym spotkaniem z Trumpem, do którego nie doszło. Tak naprawdę Duda sprzedaje majestat Rzeczypospolitej, którego jako prezydent jest powiernikiem w zamian za, nie wiem, taką złudną resztkę nadziei, że Trump mu się odwdzięczy. Trump tak naprawdę Dudę ma głęboko w dupie.
Kiedy go potrzebuje, to go wzywa, a Duda z merdającym ogonkiem do niego leci. Duda powinien dzisiaj z Tuskiem siedzieć w sztabie kryzysowym, gdy jedno z największych polskich miast drży o swoje bezpieczeństwo. Mówię tu o Wrocławiu. Powinien tam wtedy być. Powinien odwiedzać ludzi, nie pojechać, pokazać się i z powrotem sobie pójść mieć w dupie tych ludzi, którym woda zabrała tak naprawdę wszystko. Przecież do nich przyjeżdżał na narty. Może dlatego jest tak, ale dał im dobrą radę, że niedługo będzie zimno. Jego taka krzycząca nieobecność to też jest w jakimś stopniu zdrada. Zdrada tych, którzy są dzisiaj w największej potrzebie. No ale co tam ludzie, co tam ich tragedia? Najważniejsze to, żeby Trump poklepał Dudę po ramieniu. No powiem tak. Panie prezydencie, no, że tak się wyrażę. Chciałbym powiedzieć, że jadąc do Trumpa, jechałbyś tam nie w moim imieniu. I tutaj jako obywatel Rzeczypospolitej stanowczo protestuję, że angażuje Duda swój najwyższy w Polsce urząd do wsparcia opcji moskiewskiej, bo no tak jak wspomniałem wcześniej, Trump niejednokrotnie mówił, że Putin jest jego przyjacielem i stoi bardziej po stronie Rosji niż... Zresztą wiecie, jakie miał plany w stosunku do krajów wschodnich, by nie ingerował, gdyby Putin na nie napadł. No ale to widać Andrzejowi odpowiada, nie przeszkadza. Tak naprawdę Duda staje w szeregu z Orbanem, Putinem, Le Pen, Salvinim, licząc na zwycięstwo Władimira Władimirowicza Putina. Już sam fakt, że angażuje się w wybory w innym kraju, porażałoby to po prostu głupotą, lecz tutaj to zaangażowanie to coś więcej niż głupota. To wsparcie wrogów Rzeczypospolitej. Podobno, tak słyszałem, Duda bardzo lubi czytać Sienkiewicza. To ja może, pewnie mnie nie ogląda, ale może mu się gdzieś to wtrafi. Jak już nie będzie na TikToku rozmawiał z Ruchadłem Leśnym czy Sebas Radochleba, to może wpadnie mu mój filmik w ręce, to powiem tak, panie prezydencie, skoro pan tak lubi czytać Sienkiewicza, to przypomnę, co Zagłoba powiedział do Radziwiłła. Zdrajco, zdrajco, po trzykroć zdrajco. Prawo cytatu. Okej, będę powoli kończył, bo się znowu rozgadywuję. Powiem tak, jak widzieliście ten filmik, no Polonia za Dudą też już niezbyt przepada. W mediach, że tak się żartobliwie wyrażę, z Sakiewicza oczywiście miliony, tysiące Polonii było zachwyconych, skandowało imię Andrzeja. Tak naprawdę widzieliście, jak to było. Demokracja, skandował tłum. Andrzej próbował zachować twarz, ale wszędzie upokorzenie, no nie mogło go, no znaczy większe upokorzenie po prostu nie mogło go spotkać. I teraz już pewnie wiecie, dlaczego Trump odwołał to całe spotkanie z opakowaniem budynia Kaczyńskiego. Ostatnie wydarzenia pokazują jak na dłoni, że to tak naprawdę już jest ostateczny upadek Dudy. Dla mnie ten człowiek od początku ośmieszał, poniżał najwyższy urząd w państwie. Order Orła Białego rozdawał jak niczym ciepłe bułeczki w piekarni na promocji. Nawet pedofilowi księdzu biskupowi, proboszczowi, pedofilowi dał. Zresztą dawał komu popadnie.
Recisbet, słyszeliście o tym gościu, który wydoił kilka milionów. O tym pewnie też w którymś z moich monologów wam powiem. Duda jego koszulki nosił, zachwalał, teraz go rzekomo nie zna. Nie będę się już tutaj rozgadywał, bo mógłbym gadać długo. Dla mnie ten człowiek jest hańbą urzędu, hańbą naszego kraju. I czekam, tak jak czekałem na upadek PiS, teraz czekam, aż ten człowiek zda także tak zaszczytny urząd, jaki jest urząd prezydenta, bo on się po prostu do tego nie nadaje. No i oczywiście, jak zawsze, moi drodzy, liczę na wasze komentarze, opinie. Dzielcie się, być może macie inne zdanie na ten temat. Ja jak zawsze przedstawiłem tutaj swój punkt widzenia. Także wam bardzo, bardzo dziękuję i za wszystkie komentarze, subskrypcje jak zawsze, za wszystkie wpłaty. Naprawdę przybywa ich coraz więcej. Bardzo dziękuję. Tak jak powiedziałem, czekam do końca miesiąca. Cały dochód z tego kanału i z tego drugiego, tak jak wam wspomniałem, przeznaczam na pomoc powodzianom. Oczywiście tam od siebie coś dorzucę. Także wszystkie pieniądze, które wpłaciliście w tym miesiącu, czy na jednym, czy na drugim kanale, na koniec miesiąca, jak do mnie spłyną, sumuję to i zrobię przekaz właśnie powodzianom. I cóż, dziękuję wam. Właśnie ostatni czat na żywo, no, powiem wam, że najwięcej ludzi było, od kiedy go zacząłem prowadzić, także cieszy mnie to. Wszystkim bardzo dziękuję, uczestnikom tego czatu i wszystkim, naprawdę wszystkim, którzy uczestniczycie w tym kanale. Tak jak już nieraz wam mówiłem, będąc, komentując, uczestnicząc w tym kanale, naprawdę dajecie mi takiego porządnego kopa, by robić kolejne materiały, które robię dla was naprawdę z wielką przyjemnością i mam nadzieję, że nie zanudzam was tą moją paplaniną. A jeśli coś jest do zmiany, walcie śmiało, ja się nie obrażę, bo wiem, że robię dużo błędów, ale ja się cały czas uczę. Cały czas się uczę. Dobra, nie przynudzam. Wielkie dzięki i do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Szanowni Państwo, my chcemy powiedzieć kilka słów, chociaż właściwie to trzeba by powiedzieć tych słów bardzo wiele, na temat tego, co wydarzyło się wczoraj. Po to, że łamane jest prawo, że łamana jest konstytucja, że mamy w gruncie rzeczy w tej chwili stan bezprawia w Polsce, no to już jest oczywiste. No ale tym razem mamy do czynienia i z łamaniem prawa, bo to wszystko, co jest podstawą tych działań, jest w oczywisty sposób jakimś zupełnie kuriozalnym pretekstem, ale HIMARS-ów, proszę Państwa, my kupujemy więcej niż w ogóle ich wyprodukowano. Dziękuję, proszę Państwa, dziękuję. Tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi dużo mądrzejszych niż ja. Ktoś, kto nie ma jakiegoś ciężkiego kompleksu nie wiem. Chodzi o Sztokholm. Są akumulatory, ale 2000 kilowatogodzin tym przemalowywaniami się. O, już teraz dobrze powiem.